Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Aneta. Witam na moim kanale przede wszystkim, znaczy wszystkich witam bardzo serdecznie, ale przede wszystkim osoby nowe, które gdzieś tam przypadkowo tutaj wskoczyły i nie bardzo wiedzą, o co chodzi, także powiem Wam, że przedstawiam w tej serii dania, moje propozycje to są szybkie dania, nie czasochłonne, nie pracochłonne. Oczywiście dieta ketogenna, jeżeli zaczynasz swoją przygodę z tą dietą i nie wiesz tak naprawdę od czego zacząć, z czym to się w ogóle je, to zapraszam Was do obejrzenia mojego pierwszego i drugiego filmiku w tej serii. Oczywiście zapraszam do obejrzenia wszystkich filmów, bo tam jest bardzo dużo przepisów i moich propozycji, ale w tych dwóch filmach właśnie dowiesz się, na czym polega w ogóle początek samej diety. Tak jak mówiłam, mam dzisiaj dla Was danie bardzo szybkie i nieskomplikowane. Będzie to faszerowana papryczka. No i nie przedłużając, zaczynamy. Dzisiaj nie ma ze mną szefowej, w sumie nie wiem, czy się pojawi, czy nie, ale jest zajęta chwilowo, więc będzie to, myślę, że szybki filmik, no i szybkie danie. Zapraszam. Jeżeli chodzi o produkty, które będą nam niezbędne do wykonania tego dania, to przedstawiają się one właśnie tak. Potrzebujemy oczywiście paprykę. Ja wybrałam sobie paprykę czerwoną, już ją umyłam i oczyściłam sobie z ziarenek. Jeśli chodzi o przyprawy, to ja dodaję paprykę słodką, sól i pieprz czarny. Troszeczkę koperku, pasata pomidorowa. Ja już Wam pokazywałam tą pasatę. Ja używam właśnie tej firmy i ona jest dla mnie genialna, także polecam z czystym sumieniem. Oczywiście czosnek i cebulka, ser cheddar, mięso, no mięso do farszu, do tego, ażeby nafaszerować naszą papryczkę. Będę smażyła na maśle klarowanym i jeszcze potrzebujemy suszone pomidory. Piekarnik już mi się rozgrzewa, należy go rozgrzać do 180 stopni. Oczywiście kwestia tutaj długość pieczenia to jest bardzo indywidualne, ponieważ no, każdy piekarnik jest inny. Poza tym to zależy, jak bardzo chrupiącą bądź niechrupiącą papryczkę lubicie. Najpierw oczywiście musimy przygotować farsz i jak mówiłam, ja będę smażyła na maśle. Czosnek sobie drobno posiekam, można go przycisnąć przez praskę, ja wolę siekany. Cebulkę również, oczywiście tutaj wielkość sikania, że tak powiem, jest dowolna. Niektórzy wolą bardziej w całości, no większe kawałki warzyw, inni wolą mniejsze, no to tutaj nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, kochani, nie ma. Teraz sobie tak, na rozgrzane masło wrzucam czosnek z cebulką i chwilę to podsmażę. Dobra, ja teraz tak, podsmażę sobie masełko z cebulką. Powiem Wam jedną rzecz. Jeżeli nie lubicie, tak jak powiedziałam, nie lubicie zbyt chrupiących warzyw, to warto teraz w tym momencie paprykę skropić sobie delikatnie oliwą z oliwek i wstawić na 5-8 minut do piekarnika, żeby ona już zmiękła i później tylko nafaszerujemy papryczkę, wykończymy, że tak powiem, i zapieczemy po raz kolejny. Ja pomijam ten pierwszy etap, jeśli chodzi o podpiekanie, ponieważ ja no, lubię chrupiącą paprykę i, że tak powiem, bardziej na surowo. Także jeżeli nie lubicie, to zapieczcie sobie przed faszerowaniem paprykę. Ser sobie zaraz zetrę na tarce. Oczywiście wszystkie proporcje składników Wam podałam. Podam Wam też chyba już podałam proporcje makro. Nie będę już tego robiła na końcu filmu, ponieważ ostatnio w filmie no, był mały przypał, ponieważ tam proponowane filmy, że tak powiem, zakryły cały ekran, gdzie wyświetlały się całe makro. No i mi się trochę oberwało od Was za to, także obiecuję, że już tego robić nie będę. Będę to podawała po prostu gdzieś właśnie może teraz, albo drugi raz teraz. W każdym razie gdzieś tam w środku od razu to Wam napiszę. Dobra, teraz wrzucam sobie mięsko. Mięsko nie powiedziałam, ja mam szynkę mieloną. To danie jest równie dobre na przykład z wołowiną, może być mięso drobiowe, im bardziej tłuste, tym lepiej, na przykład z udek z kurczaka. No piersi to tutaj są zbyt chude, także
No im bardziej tłuste mięso, tym lepsze przede wszystkim w tej diecie. Ja mam dzisiaj szynkę, może nie jest ona najtłustsza, ale makrosy się zgadzają, więc teraz sobie podsmażam mięsko. Mięsko już sobie tutaj ładnie podsmażyłam i w momencie jak ono już będzie właśnie mniej więcej wyglądało tak, to dodaję posiekane pomidory suszone. Ja mam pomidory suszone w oleju. Znaczy suszone w oleju. One są w oleju, ale są suszone. Nie są suszone w oleju. Także pomidorki tutaj powędrowały. Ser sobie starłam też na tarce na grubych oczkach i posiekałam sobie już koperek. Teraz jeszcze chwilkę te pomidorki sobie podsmażę, żeby one jeszcze bardziej troszkę zmiękły i za chwilę dodam pasatę pomidorową. Nagrywam to teraz drugi raz, ponieważ włączyłam nagrywanie, a w rzeczywistości je wyłączyłam, więc nie nagrałam tego, co powiedziałam. W każdym razie, kochani, powiedziałam Wam, że dodałam sobie już pasatę pomidorową. Ona jest z oliwkami, to jest nowość, ale dla mnie już nie nowość, bo już ją miałam, także polecam, bo jest naprawdę smaczna. I to jest ta firma Krokus. Ten przecier jest naprawdę genialny. Ja nawet jak robię dla dzieci klopsiki czy coś w tym stylu, to właśnie to dodaję, bo jest super. Dodałam sobie też tutaj już posiekany koperek, połowę z tego, co posiekałam, i dodałam też połowę sera. I teraz już w momencie, jak ten ser mi się rozpuścił, to zaczynam faszerować moje papryczki. Przygotowałam sobie takie niewielkie naczynio sobie przygotowałam. Naczynie żaroodporne. I w tym właśnie będę zapiekała sobie papryczki. I teraz ja zostawiłam jeszcze troszeczkę tego sera startego, ażeby sobie jeszcze tutaj między warstwy, że tak powiem, dokładać troszeczkę. No i po prostu faszerujemy. No mówiłam, że to jest proste danie. To nie jest nic skomplikowanego, a naprawdę jest smaczne. Pamiętajcie, że papryka jest bardzo bogata w witaminę C, także warto teraz właśnie sobie ją umieszczać w swoim menu. Umieszczać, jakie słowo. Żeby papryczka w Waszym menu się pojawiała, polecam. I druga papryczka. I to, kochani, posypię sobie jeszcze koperkiem, ale koperek dodam już jak wyciągnę zapieczone papryczki z piekarnika, żeby on był taki świeżutki, nie mięciutki. Jezu, jak ja dzisiaj rymuję, normalnie szok. Ok, dobra. Słuchajcie, no ja już tutaj się z tym, że tak powiem, rozprawię do końca i teraz wstawię je do piekarnika. Będą się piekły ile? Nie wiem. 15-20 minut, w zależności jak bardzo lubicie, już to mówiłam i się powtarzam, a nie lubię się powtarzać, a często to robię, że jeżeli lubicie warzywka po prostu bardziej chrupiące, no muszę sobie tutaj pomóc palcem, więc nie chcę robić tego przy Was, także zapraszam zaraz na efekt końcowy. Gotowe. Całość piekłam około niecałe 20 minut. Tak jak mówiłam, papryczka jest taka lekko chrupiąca, serek się przypiekł. Na wierzch dałam jeszcze sobie trochę koperku. No i no słuchajcie, no standard. Znowu mam ślinotok, znowu jestem głodna, no bo robię sobie właśnie teraz obiad. Teraz jest moja pora obiadowo-kolacyjna, bo jak wiecie, ja jem 2 posiłki dziennie. W międzyczasie jeszcze wypijam sobie kawę kuloodporną. Także to jest dzisiejsza moja szybka propozycja dla Was. Mam nadzieję, że skorzystacie. Słuchajcie, jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, proszę nie wysyłajcie do mnie maili, piszcie komentarze pod filmem. Ja po prostu będę sobie zbierała wszystkie Wasze pytania i będę nagrywała film z odpowiedziami właśnie na Wasze pytania. Także jeżeli Was coś nurtuje, chcecie spytać nie tylko o dietę, ale jakiekolwiek macie pytania, możecie śmiało pisać. Ja postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na te pytania. Ślicznie Wam dziękuję za dziś. Życzę jeszcze raz smacznego. Na pewno jest smaczne. Ja idę właśnie jeść. Do zobaczenia niebawem. Pa, pa.